Sigtuna, najstarsze miasto Szwecji. Krones Art i kolory Szwecji zapraszają na film. Dawno, dawno temu, około 970 roku naszej ery, król Eryk Zwycięski spojrzał na okolicę i wskazał miejsce, w którym miało powstać miasto Sigtuna. Miała się rozpocząć nowa era w historii Szwecji. Dziś możemy cofnąć się w czasie i odwiedzić średniowieczne kościoły, ruiny, zamki i kamienie runiczne z obszaru wikingów. Możemy również poczuć współczesny zgiełk turystycznego miasta z jego wszystkimi atrakcjami, które umiejętnie wpleciono w starą zabudowę, nie burząc przy tym jego charakteru. Od samego początku w Sigtunie było mnóstwo kultur i wpływów, a co za tym idzie, usłyszeć tu można było wiele języków. W XI wieku w mieście mieszkało około 1000 osób. Znaleziska archeologiczne pokazują handel egzotycznymi towarami z Bizancjum, Rosji, Polski i Ukrainy. Wszystko wskazuje na to, że było wielu międzynarodowych stałych mieszkańców, którzy wnieśli swoją wiedzę, umiejętności i kontakty. Dziś wszyscy są częścią historii Szwecji. Sigtuna zajmuje wyjątkowe miejsce w historii Szwecji. Jest to najstarsze zachowane miasto w Szwecji, którego pierwotny plan miasta w dużej mierze nie został zmieniony. Tutaj wydano pierwszą monetę, stąd pochodził pierwszy święty Szwecji. Tutaj można podziwiać najstarszy kamienny kościół i spacerować tysiącletnim deptakiem. Ponad 1000 lat temu król Erik Segershel wskazał, gdzie dokładnie miało powstać miasto. Był królem nordyckim, który chciał stworzyć królestwo podobne do królestw europejskich, o których słyszał. Wiedział, jak powinno być rozplanowane miasto. Wiedział również, że aby osiągnąć swoje cele, będzie musiał współpracować z nowym kościołem chrześcijańskim. Jego celem było utworzenie królestwa z chrześcijańskim Bogiem. To on miał być zarówno królem, jak i głową kościoła, czyli mężem Bożym w nowym królestwie. Dla okolicznych mieszkańców, których duża część wierzyła jeszcze w wielu bogów, przyszły ciężkie czasy. Życiowy dylemat wszystkich ludów objętych chrystianizacją zaprzątał im głowy. Przyłączyć się, czy trzymać się z daleka? Ostatecznie w 1050 roku przyjęli wiarę chrześcijańską. Eryk wiedział, jak tworzyć więzi lojalności. Ofiarując działki w Nowym Mieście, związał ze sobą wszystkie ważne osobistości. Budując ulicę w centrum nowego miasta, stworzył ośrodek władzy i handlu o charakterze nie tylko lokalnym, ale i międzynarodowym. Od samego początku panowała tu wielość języków, kultur i wpływów. Około 1000 roku w mieście żyło około 1000 osób. Wszystko wskazuje na to, że było tu wielu stałych rezydentów z zagranicy, którzy wnieśli swoją wiedzę, rzemiosło i kontakty. Liczne wykopaliska archeologiczne w czarnej ziemi, bo jest tu czarnoziem, o głębokości 3 metrów pokazują wielość działek i plan miasta. Do dziś pierwotny plan miasta został w dużej mierze zachowany. Miasto Sigtuna jest obecnie mniej więcej tej samej wielkości co wtedy,
co czyni je wyjątkowym w Szwecji. Od miasta Sigtuna wzięła się nazwa całej gminy, do której należą Orlanda, Mörsta i Rosensberry. Wzdłuż głównej ulicy Sturagatan stoją dziś malownicze drewniane domy ze sklepami, restauracjami i kawiarniami. Przez cały rok goście przybywają tu z bliska i z daleka i podążają śladami historii pierwszym deptakiem w Szwecji, zupełnie jak 1000 lat temu. Spacerując główną aleją miasta, nie sposób ominąć podobno najmniejszego ratusza w Skandynawii. Na miejscu obecnego stał wcześniejszy dwupiętrowy ratusz z dachem z torfu i kory, który 16 maja 1740 roku został rozebrany. Mieszczanie postanowili zbudować nowy ratusz i zorganizowali na jego budowę drewniane belki oraz zebrali ponad 200 riksdalerów. Zbudowano go w tym samym miejscu, lecz był o 2 łokcie krótszy w kierunku wschodnim. Erik Kuhlman, ówczesny burmistrz, w służbowym pamiętniku zapisał, iż sam wykonał plany ratusza, które zatwierdził wojewoda. Sam też prowadził budowę. Nie do końca wiadomo, dlaczego tak mały budynek budowany był tak długo. Dopiero po 4 latach ratusz został ukończony i oddany do użytku w 1744 roku. Dziwnym trafem następnego dnia wybuchł w mieście pożar, w następstwie którego 21 rodzin zostało bez dachu nad głową. Jednak ratusz wraz z innymi budynkami użyteczności publicznej ocalał. Wieża zegarowa pochodzi z dawnego ratusza, ale sam zegar jest dziełem współczesnym i pochodzi przypuszczalnie z okresu restauracji budynku z lat 20. XX wieku. Przenieśmy się na chwilę w inne miejsce. Na obrzeżach miasta znajduje się prywatna szkoła z internatem dla gimnazjalistów i szkół średnich, która powstała w 1980 roku w wyniku połączenia 2 innych szkół. Jakich? To już mniej ważne. Ważniejsze jest to, kto się w nich uczył. Do tej szkoły uczęszczało wiele osób zajmujących znaczące stanowiska społeczne, w tym król Karol XVI Gustaw, członkowie rodziny Wallenbergów i były premier Olof Palme. W szkole uczy się około 600 uczniów, z czego 200 mieszka w internacie szkoły. Szkoła posiada 12 akademików, z których 8 jest czynnych. Tak wygląda szkoła dla elit. W drodze powrotnej zatrzymujemy się przy wielkim i ciekawym budynku. Co tu się znajduje? Jest to kompleks budynków zarządzanych przez Fundację Sigtuna, która obecnie prowadzi działalność hotelarską i konferencyjną. Fundacja posiada obszerną bibliotekę z największym w Szwecji archiwum prasowym. Posiada solidną ofertę kulturalną w swoim programie semestralnym. Organizuje spotkania z pisarzami, koncerty, wykłady, seminaria, a wieczorami konwersacje połączone z relaksem. Tak, wiem, to wszystko brzmi tak, jak tajemniczo wygląda ten budynek. Niemniej jednak wydaje się jednym z ciekawszych obiektów w mieście. Zbliżamy się do wzgórza, na którym stała kiedyś stara dzwonnica. Niestety spłonęła w 2016 roku. Jednak na całe szczęście postanowiono ją odbudować i znów można ją podziwiać. W takich wieżach umieszczano dzwony służące m.in. do odmierzania czasu. W dzwony miejskie uderzano również na przykład na zakończenie targu, na zamykanie bram miejskich czy na gaszenie świateł.
Jednak najważniejszą rolą takiej budowli była funkcja alarmowa. Idąc w kierunku centrum, mijamy park, w którym stoją ruiny kościoła i kilka kamieni runicznych. To kolejny historyczny przystanek wzdłuż Presgotan, tzw. szlaku procesji kościelnych, datowanego na koniec XI wieku. Wzdłuż tej ulicy znajdował się ciąg kościołów. Jednym z nich był kościół świętego Larsza. Larsz był hiszpańskim świętym, który pozwolił się spalić na stosie. Ruiny kościoła otrzymały swoją nazwę po tym, jak zostały zbudowane na zlecenie króla Olofa, który chciał zbudować kościoły gościnne dla wędrowców przybywających z odległych krain. Wspomniałem o królu Olofie, to warto nadmienić, że to on jako pierwszy zaczął bić monety w Szwecji. Na wzór monet angielskich w 995 roku zaczęto wybijać tu monety. W czasie panowania Olofa i jego następcy Anunda Jakoba w ciągu 30 lat wybito tu ponad 2 miliony srebrnych monet. W XI wieku Sigtuna była miejscem znanym na całym świecie i odwiedzanym przez wielu znanych zagranicznych gości. Miasto jest wspominane w kilku zachodnio-nordyckich edyktach. Przez cały XI wiek Sigtuna była jedynym miastem królestwa. Choć historia jest najlepszym przewodnikiem po najciekawszych miejscach Sigtuny, eksploracja mniej uczęszczanych przez turystów miejsc może okazać się nie mniej ciekawa. Na obrzeżach miasta znajduje się wspaniałe kąpielisko nad jeziorem Melar, trzecim co do wielkości jeziorem Szwecji. Pomimo pełni sezonu nie jest tu tłocznie. To dlatego, że w zasadzie plaża ta została stworzona dla mieszkańców miasta, a oni mają przecież wakacje. W tym miejscu można zwodować łódź lub kajak, który możemy wypożyczyć w kajakomacie. Tak, jak widać, automaty mogą obsługiwać także wypożyczalnie kajaków. W sumie dobry pomysł. Idąc dalej, natknęliśmy się na słupy obrzędowe, o których nic się nie dowiedziałem. Te 2 drewniane krzesła chyba są częścią całości instalacji, ale niestety nie wiem, co przedstawiają. Może ktoś z widzów wie, dajcie znać. Zbliżając się do centrum miasta, wchodzimy na teren muzeum w Sigtunie. Stojąc przed ruinami kościoła świętego Olofa, widać pozostałości romańskiego kościoła z szarego kamienia z pierwszej połowy XII wieku. Ale jest wiele rzeczy, których oko nie zauważa na pierwszy rzut oka. Choć to stwierdzenie dziwnie brzmi, jest całkiem logiczne. No dobra, wracamy do kościoła. Kościół ma długą i skomplikowaną historię budowlaną. Wcześniej przypuszczano, że kościół świętego Olofa powstał pod koniec X wieku. Jednak podczas ostatnich wykopalisk odkryto, że ściany fundamentowe są wykonane z konstrukcji, którą można znaleźć w krajach nordyckich dopiero w połowie XI wieku. Kościół otoczony jest w dużej części współczesnym cmentarzem. Nieopodal znajduje się jeden z pierwszych ceglanych kościołów w Szwecji. Tu znajdował się klasztor dominikanów, po których pozostał jedynie kościół klasztorny Najświętszej Marii Panny z 1247 roku. W okresie reformacji w XVI wieku stał się protestanckim kościołem parafialnym, a inne kościoły zaczęły popadać w ruinę. Wykorzystując sakralną atmosferę tego miejsca, warto wspomnieć o córce króla, która została świętą. Mowa tu o Indegardzie szwedzkiej, urodzonej właśnie tu, w Sigtunie. Według starych podań wiadomo, że była ona przeznaczona królowi Norwegii Olafowi II,
jako gwarancja pokoju między Szwecją i Norwegią. Ślub miał się odbyć jesienią 1018 roku na granicy obu państw. Zgodnie z umową Olaf II przybył na granicę, aby powitać narzeczoną i jej ojca. Niestety nikogo tam nie zastał. Wysłani do Szwecji gońcy powrócili ze złymi wieściami. Jeszcze latem do króla Szwecji przybyli posłowie od nowogrodzkiego księcia Jarosława z prośbą o rękę księżniczki Indegardy. Prośba została przyjęta i księżniczka w 1019 roku wyszła za mąż za wielkiego księcia kijowskiego Jarosława. Zmieniła przy tym imię na Irena. Z czasem założyła w Kijowie pierwszy żeński monastyr. Przed śmiercią złożyła śluby zakonne i otrzymała imię Anna. Została pochowana w Cerkwi Mądrości Bożej w Nowogrodzie. Spacer po mieście dobiega końca. Nad brzegiem jeziora znajduje się ulubione przez mieszkańców miejsce wypoczynku. Malowniczy park z atrakcjami dla dzieci, kamienny labirynt i mini-golf, ale nie taki zwykły. Adventure to pole golfowe, które oferuje zarówno lekcje historii, jak i wspaniałą rozrywkę dla gości w każdym wieku. Pole składa się z 12 dołków, a każdy dołek reprezentuje historyczne miejsce lub budynek z 1000-letniej historii miasta. Jak widać po frekwencji i zadowolonych minach nie tylko dzieci, jest to popularna rozrywka w Sigtunie. To niemal 10-tysięczne miasto postawiło na zachowanie równowagi pomiędzy tym co stare, a tym co nowe. Myślę tu o nowej zabudowie mieszkalnej. W sposób zrównoważony postanowiono zaplanować nowe osiedle. Nie ma tu wielkich betonowych bloków psujących krajobraz miasta. Ponadto ulokowano je z dala od historycznego centrum Sigtuny, w którym znajdują się w większości drewniane wille oraz budynki z przełomu wieków. Z całą pewnością mogę powiedzieć, że Sigtuna to miejsce, które warto odwiedzić. Aby nie przegapić najważniejszych miejsc, wystarczy udać się do centrum turystycznego i wziąć mapkę, w której zaznaczone są ciekawe miejsca. Tak więc, jeśli będziecie mieli taką możliwość, przyjeżdżajcie do najstarszego miasta w Szwecji. Zanim pożegnam się z Wami, chciałbym prosić o komentarze pod filmem. Zrobicie mi wielką przyjemność, jeśli dołączycie do grona subskrybentów i dacie łapkę w górę. Nie zapomnijcie o dzwoneczku, by nie przegapić kolejnych filmów. Tym, którzy wpadli tu przypadkiem, polecam inne filmy na moim kanale, nie tylko te o moich podróżach po Szwecji. Dziękując za obejrzenie tego filmu do końca, pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Do zobaczenia!